Czy wiesz, że Twój telefon może Cię cały czas podglądać za pomocą kamery oraz cały czas podsłuchiwać za pomocą mikrofonu? Dodatkowo wszystkie aplikacje, które masz zainstalowane w telefonie, mają dostęp do czujników, takich jak żyroskop, i to powoduje, że telefon może Cię cały czas śledzić. W tym filmie pokażę Ci, jak wyłączyć to całe śledzenie przez telefon za pomocą jednego przycisku. A w drugiej części filmu pokażę Ci ustawienia, które zbierają Twoje dane i wysyłają te dane do producenta telefonu bądź firm zewnętrznych. I te ustawienia trzeba jak najszybciej wyłączyć. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić filmów, i zaczynamy. A więc, aby wyłączyć śledzenie i podsłuch w telefonie jednym przyciskiem, to taki przycisk musimy aktywować w telefonie. I aby to zrobić, należy wejść w ustawienia telefonu, więc w tym celu klikamy ikonę koła zębatego. Następnie przesuwamy listę ustawień na sam dół, tam gdzie będziemy mieć zakładkę opcje programisty. Jeżeli część z Was nie ma takiej zakładki opcje programisty, to teraz pokażę Wam, jak włączyć takie ustawienia opcji programisty, tak aby Wam pojawiła się właśnie taka zakładka, tak jak w moim przypadku. Więc w takim przypadku wybieramy zakładkę o nazwie telefon informacje. Taka zakładka powinna być w zasadzie w każdym telefonie z systemem Android. Wybieramy tą zakładkę. Kolejno klikamy w zakładkę o nazwie informacje o oprogramowaniu. Wybieramy tą zakładkę, a następnie musimy odnaleźć zakładkę o nazwie numer wersji. I teraz, aby włączyć właśnie tryb programisty, to klikamy od 7 do 10 razy w tą zakładkę, więc klikamy. Jak widzicie, na dole ja mam komunikat: nie trzeba, tryb programisty został już włączony. Natomiast dla osób, które nie mają tej zakładki, to pojawi się komunikat: tryb programisty został włączony. Więc w ten sposób włączamy tryb programisty. I teraz wracamy się o dwa widoki. Kolejno wybieramy zakładkę opcje programisty. Następnie przesuwamy listę tych ustawień nieco niżej i wybieramy zakładkę o nazwie kafelki programu szybkich ustawień. Kolejno tutaj wybieramy zakładkę o nazwie Sensors Off i włączamy tą zakładkę. I teraz możemy wyjść z tych ustawień i poprzez włączenie właśnie tej zakładki, jak przesuniemy teraz belkę niżej, to dzięki temu pojawiła nam się dodatkowa ikona tutaj w lewym górnym rogu, jak możecie zauważyć. I teraz pokażę i wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli na przykład uruchomię aparat w telefonie, to w tym momencie każda aplikacja, która jest zainstalowana w naszym smartfonie, ma dostęp do naszego aparatu i może nas podglądać i podsłuchiwać. Natomiast jeżeli przesuniemy belkę poniżej i tutaj właśnie mamy tą naszą nową ikonę, wystarczy, że klikniemy właśnie w tą ikonę i zablokujemy wszystkie sensory w naszym smartfonie. Co to oznacza? To oznacza to, że nasz telefon nie będzie miał dostęp ani do aparatu, ani do mikrofonu, czy też do żyroskopu i innych sensorów. Więc jednym przyciskiem będziemy mogli właśnie zablokować podglądanie i podsłuchiwanie po prostu nas przez telefon. A teraz, aby pokazać Wam, że to działa, to zablokuję właśnie wszystkie sensory za pomocą jednego przycisku i sprawdzimy, czy aparat się uruchomi. Jak mogliście zauważyć, przy próbie uruchomienia aparatu pojawia nam się komunikat, że ze względu bezpieczeństwa nie można tego aparatu uruchomić, więc jeżeli chcecie mieć pewność 100%, że nie jesteście podsłuchiwani ani podglądani, to proponuję właśnie korzystać z tego nowo utworzonego przycisku. Pamiętajcie, że włączenie tego przycisku powoduje blokadę wszystkich sensorów i wówczas telefon Was nie będzie podsłuchiwał. Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z aparatu na przykład, no to wtedy wyłączacie właśnie tutaj ten przycisk i możecie korzystać ze wszystkich sensorów w telefonie. A teraz przejdźmy do ustawień, które pozwalają szpiegować Ciebie oraz zbierać informacje o Tobie i przesyłać te informacje do producentów telefonów oraz firm, które są z nimi powiązane. Aby przejść do pierwszego ustawienia, należy kliknąć ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Kolejno przesuwamy stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę bezpieczeństwo i prywatność. Kolejno wybieramy zakładkę prywatność.
Teraz przesuwamy te zakładki niżej i wybieramy na dole zakładkę o nazwie Inne ustawienia prywatności. Teraz wybieramy zakładkę Wyślij dane diagnostyczne. I tutaj mamy właśnie zgodę, która najczęściej jest domyślnie włączona zaraz po zakupie telefonu i pozwala na automatyczne zbieranie wszystkich informacji z naszego telefonu i wysyłanie tych informacji, jak możemy tutaj czytać, do producenta telefonu bądź do firm, które są powiązane właśnie z tym producentem. Więc jeżeli tego nie chcemy, to musimy odznaczyć tą zgodę, a następnie klikamy OK. Aby wyłączyć kolejne szkodliwe dla nas ustawienie, wybieramy zakładkę Reklamy. Kolejno wybieramy zakładkę Prywatność w reklamach. Następnie zakładka Tematy reklam. I tutaj również mamy ustawienie, które zbiera dane i wysyła, tak jak wspominałem. I również wyłączamy tą zakładkę. Teraz wracamy się o jeden widok. Kolejno klikamy w zakładkę Reklamy sugerowane przez aplikację. I tutaj mamy również domyślnie włączoną zakładkę, która ciągle zbiera informacje, aby podrzucić nam właśnie reklamy spersonalizowane. Dodatkowo obciąża nasz telefon i skraca żywotność właśnie baterii na jednym ładowaniu, więc również wyłączamy tą zakładkę. Teraz wracamy się o jeden widok i wybieramy zakładkę o nazwie Pomiar skuteczności reklam. I tutaj mamy ustawienie, które ciągle pracuje w tle. Aby mierzyć pomiar skuteczności reklam, to spowalnia nasz telefon, dodatkowo zbiera również wszystkie dane, no i skraca czas pracy na baterii, więc tego również nie chcemy, więc na początek zresetujemy, wyczyścimy dane, które do tej pory zostały zebrane, więc klikamy Zresetuj dane pomiaru. Jak widzicie, dane zostały usunięte, a następnie wyłączamy właśnie ten pomiar skuteczności. Aby przejść do kolejnego szkodliwego ustawienia w naszym telefonie, klikamy również ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. I teraz w zależności od wersji telefonu bądź systemu Android, ta zakładka może być w różnym miejscu ustawień, więc żeby każdy z Was mógł tą zakładkę odnaleźć, to skorzystamy z wyszukiwarki ustawień, więc klikamy w prawym górnym rogu ikonę lupy, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy nieznane. I tutaj poniżej na liście wyników powinny nam się pojawić zakładki nieznane bądź też zainstaluj nieznane aplikacje. Wybieramy właśnie tą zakładkę. Kolejno na samym dole klikamy raz jeszcze właśnie taką zakładkę o nazwie zainstaluj nieznane aplikacje. I na tym widoku wszystkie włączone aplikacje mają dostęp do instalowania innych aplikacji z nieznanych źródeł. To jest dla nas bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą pobierać różnego rodzaju aplikacje z nieznanych stron internetowych i mogą te aplikacje być dla nas bardzo szkodliwe, a zwłaszcza dla naszych danych. Mogą wyciągać wszystkie nasze dane z telefonu, a tego byśmy nie chcieli. Więc polecam wyłączyć dostęp właśnie tym wszystkim aplikacjom, które macie włączone do tego, aby właśnie pobierały inne aplikacje z nieznanych źródeł. Zawsze pamiętajcie, że gdy będziecie chcieli po prostu pobrać jakąś aplikację z nieznanego źródła, to po prostu możecie jednorazowo przyznać taką zgodę, ponieważ wtedy aplikacja będzie Was pytała, czy można pobrać właśnie jakąś aplikację z nieznanego źródła. Więc wtedy włączacie indywidualnie, natomiast standardowo taka aplikacja nie ma takiej zgody. I na koniec jeszcze jedno ustawienie, które należy włączyć, aby chronić naszą prywatność. Aby do niego przejść, klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. Kolejno wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo i Prywatność. Kolejno wybieramy zakładkę Prywatność i tutaj mamy poniżej zakładkę o nazwie Alert po otworzeniu schowka. I teraz jak działa takie ustawienie? Za każdym razem, kiedy kopiujecie jakieś wrażliwe dane w swoim telefonie, na przykład numer konta, jakieś hasło bądź też numer PESEL, to takie dane są wrzucane do schowka, trafiają do schowka. I teraz jeżeli jakaś aplikacja będzie chciała bez Waszej wiedzy pobrać te dane ze schowka, to po prostu otrzymacie alert w telefonie ostrzegawczy i dzięki temu będziecie mogli zareagować.
i dlatego warto włączyć tą funkcję, żeby w razie pobierania jakichś wrażliwych danych przez jakąś złośliwą aplikację, abyście otrzymali właśnie powiadomienie na swój telefon. Więc pamiętajcie, żeby włączyć właśnie tą funkcję alert o otworzeniu schowka. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, no i koniecznie subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za oglądanie, cześć!